Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj będę mówić o bardzo ciekawej polskiej tradycji, o Andrzejkach. Co to jest? Będziecie wszystko wiedzieć, jeśli obejrzycie ten filmik. Ale zanim zaczniemy, to chcę podziękować Wam za wszystkie komentarze i wszystkie życzenia z okazji Święta Niepodległości. To było bardzo, bardzo miłe. Pamiętajcie też, że oprócz kanału na YouTubie prowadzę też szkołę języka polskiego online, gdzie możecie się uczyć polskiego z każdego miejsca na świecie. Musicie tylko mieć dobry internet. Moje nauczycielki są świetne. Jestem bardzo, bardzo dumna z feedbacku, jaki dostaję od naszych uczniów. Zobaczcie sami. Jeśli chcecie uczyć się w mojej szkole, to skontaktujcie się ze mną przez link w opisie tego filmiku. No dobrze, zaczynamy lekcję o Andrzejkach. Andrzejki to jest taka polska tradycja, polski zwyczaj. Zwyczaj to znaczy custom. To jest taki polski zwyczaj, który obchodzimy 29 listopada, chociaż niektórzy ludzie mówią, że 30 listopada, ale oficjalnie 29 listopada i ten zwyczaj związany jest z wróżeniem. Co to znaczy? Wróżyć to znaczy robić coś, zwykle coś trochę magicznego, żeby wiedzieć, co będzie w przyszłości. Tradycyjnie 29 listopada spotykały się młode kobiety, młode dziewczyny, które jeszcze nie miały męża i wróżyły sobie, bo chciały wiedzieć, kto będzie ich mężem i kiedy one wyjdą za mąż. Opowiem Wam o 3 najbardziej popularnych wróżbach. Pierwsza z nich, taka, która najbardziej kojarzy się z Andrzejkami, to jest lanie wosku. Co to znaczy? Co to jest wosk? To jest świeczka i jeśli świeczka jest gorąca, to tutaj leci z niej wosk. Jeśli mamy świeczkę połamaną na kawałki i włożymy świeczkę do garnka, postawimy garnek na gazie, to będziemy mieć wosk. I taki gorący wosk przelewamy przez klucz do miski z wodą. Wiem, to dziwnie brzmi, tak, ale tak się robi. Czyli mamy gorący wosk, mamy klucz i przez ten klucz lejemy wosk, trochę wosku do wody. W tej wodzie wosk robi się twardy. Wyciągamy ten wosk z wody. Wosk ma jakiś kształt, jakąś formę. Co robimy dalej? Oglądamy ten wosk w cieniu
i patrzymy, jaki ma kształt, do czego ten kształt jest podobny. Może to wygląda jak gruby mężczyzna. To może znaczyć, że twój przyszły mąż będzie gruby. A może to wygląda jak dziecko. To może znaczyć, że niedługo będziesz mieć dziecko. To jest właśnie lanie wosku. To była pierwsza wróżba, a do innej wróżby potrzebujemy butów. Każda dziewczyna daje swój jeden but i ustawiamy buty. Zaczynamy od okna w domu i idziemy do drzwi. Więc jest na przykład but dziewczyny numer 1, but dziewczyny numer 2, but dziewczyny numer 3, but dziewczyny numer 4 i znowu dziewczyny numer 1, 2, 3 i tak dalej. Ta dziewczyna, której but pierwszy przejdzie przez drzwi, który pierwszy wyjdzie z domu, to ta dziewczyna jako pierwsza wyjdzie za mąż. Taka ciekawa wróżba. Do trzeciej wróżby potrzebujemy jabłka. Bierzemy jabłko i obieramy jabłko, ale w ten sposób, żeby skórka była w jednym kawałku. Jeśli mamy tę skórkę, to rzucamy ją za siebie i patrzymy, jaki ma kształt. Szukamy kształtu jakiejś litery. Jeśli ta skórka ma kształt litery B, na przykład, to znaczy, że twój przyszły mąż będzie miał imię, które zaczyna się na literę B. Na przykład Bartosz albo Bartłomiej. Ale jak wyglądają Andrzejki dzisiaj? Dziewczyny już rzadko spotykają się same, żeby sobie wróżyć. Andrzejki najczęściej teraz organizowane są w szkole. I to już nie jest takie ważne, kiedy dziewczyna wyjdzie za mąż. No tak, bo w szkole mamy też dzieci, które sobie wróżą, ale jest zwykle taka impreza na koniec listopada. Dzieci sobie wróżą, na przykład jak będzie miał na imię mój chłopak albo moja dziewczyna, bo chłopcy też biorą w tym udział teraz. Są różne wróżby, różne zabawy, często jest też dyskoteka. To jest do dzisiaj organizowane w polskich szkołach. A dla dorosłych często organizowane są imprezy andrzejkowe w jakichś klubach. Ale tak naprawdę rzadko są tam jakieś wróżby albo zabawy związane z Andrzejkami. Często to jest po prostu pretekst, to jest powód, żeby się spotkać, potańczyć, pobawić się. Sprawdzałam różne oferty imprez andrzejkowych w Polsce i znalazłam, że na jednej imprezie będzie wróżka, czyli pani, która mówi, jaka będzie twoja przyszłość. Na przykład ma karty i sprawdza w kartach, co się stanie. Ale na innej imprezie widziałam, że jedynym akcentem andrzejkowym jest ciasteczko z wróżbą. Takie ciasteczko i w środku jest kartka papieru, gdzie jest napisane, co czeka cię w przyszłości. A dlaczego Andrzejki nazywają się Andrzejki? Bo 30 listopada są imieniny Andrzeja i dlatego
ten dzień, ten wieczór, ta tradycja nazywa się Andrzejki. Oprócz tego musicie wiedzieć, że po Andrzejkach zaczyna się w Kościele katolickim taki czas, który nazywa się Adwent i katolicy w tym czasie nie powinni się bawić, nie powinni pić alkoholu, nie powinni tańczyć. Dlatego Andrzejki to jest tak tradycyjnie ostatnia impreza przed Adwentem, czyli tak naprawdę ostatnia impreza przed Bożym Narodzeniem. Dzisiaj to wygląda różnie, bo coraz mniej ludzi jest religijnych, ale tradycyjnie tak właśnie jest. Ciekawa tradycja, prawda? Kiedy moja szkoła funkcjonowała jeszcze jako szkoła stacjonarna w Poznaniu, to kilka razy organizowaliśmy Andrzejki dla naszych uczniów, laliśmy wosk, robiliśmy różne wróżby i było bardzo miło. Teraz moja szkoła działa tylko online, ale dlatego mogą uczyć się w niej ludzie z całej Polski, a nawet z całego świata. Więc mamy uczniów i z Francji, i ze Stanów, a nawet z Nowej Zelandii. Więc jeśli mieszkasz daleko od Polski, nadal możesz uczyć się polskiego w mojej szkole i nie tylko języka polskiego, bo oczywiście na lekcjach czasami mówimy też o polskich tradycjach. Skontaktuj się ze mną, zorganizujemy bezpłatny test kwalifikacyjny. To będzie spotkanie ze mną, a potem ja wybiorę najlepszą grupę dla Ciebie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, czy w Waszych krajach też jest jakaś tradycja związana z wróżeniem, z przepowiadaniem przyszłości. Jestem bardzo ciekawa. Jeśli ten filmik był dla Was interesujący, to zachęcam Was do wsparcia mojego kanału. Możecie to zrobić przez link w opisie. Do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa, pa!